Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, krach na inflacji. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok. Krach na inflacji. Dzisiaj poznaliśmy niezwykle interesujące dane dotyczące inflacji producenckiej w Niemczech i okazało się, że ona wprost tąpnęła w marcu do poziomu 7,5%. Prognozy były w okolicach 10%. Jak widzimy wcześniejszym miesiącu było to prawie 16% i naprawdę jak zobaczymy na wykres krótkoterminowy, to zjawisko, jakim jest krach, bardzo dobrze opisuje to, co się teraz dzieje na inflacji producenckiej w Niemczech. A już długoterminowa perspektywa na tym następnym wykresie jednoznacznie nam sygnalizuje, że słowo krach jest uzasadnione i widać, jaki jest gigantyczny wpływ teraz zjawiska dezinflacyjnego na procesy inflacji producenckiej, więc naprawdę to, co się teraz dzieje, aż wprost zabiera dech w piersiach i zobaczymy, co się dalej z tego wykluje. Na następnym wykresie widzimy, jaki jest główny powód tego, że inflacja w Europie tak teraz dynamicznie spada, że procesy dezinflacyjne się pogłębiają. To jest oczywiście dynamiczny spadek cen gazu. Gaz ma bardzo silne przełożenie teraz na procesy dezinflacyjne. Od sierpnia te procesy widać w danych makroekonomicznych, widzimy je od października. To powiązanie jest bardzo ścisłe i na domiar złego dla tych, którzy myślą, że inflacja będzie cały czas się utrzymywała. Widzimy, że ta średnia cena gazu z miesiąca na miesiąc jest coraz niższa i teraz wygląda na to, że kwiecień także przyniesie nam to, że ta średnia cena gazu będzie jeszcze niższa niż miało to miejsce w marcu. Dlatego też jest ogromnie prawdopodobne, że będziemy świadkami następnej bardzo dynamicznych tendencji spadkowych inflacji producenckiej w Europie. I na następnym wykresie widzimy tożsamo porównanie ceny gazu do zachowania inflacji producenckiej dla strefy euro i dla Stanów Zjednoczonych. Te zjawiska są tutaj bardzo wyraźne, ale jak wiemy, dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim bardzo prosty model pokazuje, że to, co się dzieje na ropie naftowej, ma przełożenie na zachowanie inflacji konsumenckiej, ale także w ujęciu producenckim widzimy to, jak bardzo teraz inflacja jest uzależniona od węglowodoru, więc jeżeli się te ceny utrzymają i będziemy świadkami dojścia tych poziomów cenowych do szczytów z poprzedniego, jeżeli dojdziemy na tych poziomach do sierpnia, września, kiedy ceny zwłaszcza gazu ziemnego były na swoich ekstremach, więc prawdopodobnie dopiero wtedy, w sierpniu i we wrześniu, będziemy mieć w Europie i w Stanach Zjednoczonych bardzo dynamiczne dno i ekstremum procesów dezinflacyjnych i być może nawet będziemy świadkami deflacji na inflacji producenckiej dla inflacji w strefie euro, czy też w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych. Będziemy to doświadczać, będziemy to ściśle monitorować. A dlaczego? Już powiedziałem o zjawisku deflacyjnym. Dlaczego słowo deflacja może się pojawić? Ponieważ pojawiła się także dzisiaj publikacja danych makroekonomicznych o inflacji producenckiej dla Portugalii, gdzie ta inflacja z poziomów około 8% spadła do poziomów 0, czyli naprawdę krach na inflacji producenckiej w Portugalii także jest obserwowany i naprawdę spodziewam się, że dla tego kraju i dla innych krajów, które są oddalone od źródła konfliktu, procesy deflacyjne, nie tylko dezinflacyjne, deflacyjne będą wkrótce na cenach producentów miały miejsce. I ten wykres warto sobie zapamiętać, bo może się zacząć odwzorowywać także dla innych krajów. To, jak w marcu zachowywała się inflacja, widać na tym wykresie następnym dotyczącym Azji. I widzimy, że jak zachowała się inflacja względem prognoz, także pokazuje, że procesy dezinflacyjne występują także na azjatyckim kontynencie. No i jak widzimy, to, że teraz zjawiska dezinflacyjne występują, przebiega to przez cały świat, od Azji przez Europę aż po Stany Zjednoczone. I teraz oczywiście rzućmy okiem na to, jak zachowuje się inflacja producencka w Niemczech względem tego, co się dzieje w Polsce.
Na przestrzeni wielu miesięcy w 2022 roku inflacja producencka w Niemczech była prawie dwukrotnie wyższa niż to miało miejsce w Polsce. Teraz to zjawisko się troszeczkę odwróciło, ale moim zdaniem jest ogromnie duże prawdopodobieństwo, że polska inflacja producencka także wkrótce zaliczy dynamiczny spadek i ten krach będzie już teraz odzwierciedlony w tych danych, które wkrótce poznamy dla naszego kraju, więc myślę, że takie pozytywne zaskoczenie także pojawi się na inflacji producenckiej w naszym kraju. A tak podsumowując, te dzisiejsze dane, które pokazują, że krach na inflacji w Europie jest bardzo prawdopodobny, trwa na naszych oczach, wkrótce będzie odzwierciedlony także w tym, co się dzieje w naszych portfelach, bo to przełożenie inflacji producenckiej na dobra i produkty, które są tworzone przez fabryki, dotrze wkrótce także do konsumentów, więc moim zdaniem jest to bardzo, ale to bardzo pozytywna informacja. Natomiast bardzo wiele głosów mówi o tym, że jesteśmy teraz w takim stadium gospodarczym nazwanym stagflacją, czyli mamy bardzo niski wzrost gospodarczy i wysoką inflację. I na następnym wykresie dla Stanów Zjednoczonych na przestrzeni historii bardzo wielu lat widzimy okresy, kiedy faktycznie tak było, kiedy inflacja w Stanach Zjednoczonych była wysoka, a był bardzo zbliżony do zera wzrost gospodarczy. I te okresy stagflacyjne są tutaj na tym wykresie dość dobitnie zaznaczone. No i drodzy Państwo, tyle na temat inflacji. Będziemy z niepokojem i z wielkim optymizmem czekać na to, jakie będą kolejne te odczyty inflacyjne dla naszego kontynentu, bo to będzie miało bardzo duży wpływ na oczekiwania co do tego, jakie będą decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych, więc na pewno do tych danych wrócimy, bo jeszcze raz przypomnę, patrząc na to, jak zachowuje się cena gazu, osiągnęła swoje apogeum pod koniec sierpnia 2022 roku, więc można się spodziewać szczytów procesów dezinflacyjnych właśnie w sierpniu i we wrześniu 2023 roku, więc te dane dopiero są przed nami, będziemy je poznawać we wrześniu i w październiku dla różnych krajów w strefie euro, dla krajów europejskich i oczywiście także dla Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie, jako że przechodzimy już do rynków kapitałowych i do rynku związanego z tym, co się teraz dzieje na wynikach spółek, zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, jakie są wyniki, że teraz wyniki spółek jest to teraz temat numer 1 na Wall Street. Jakie to mogą być te wyniki, czy będzie miało to jakikolwiek wpływ na indeksy giełdowe, na politykę Fedu i jakie mogą być konsekwencje tego także dla polskich aktywów. Warto ten raport poznać, wiedzieć więcej, on jest tam podlinkowany w opisie i także w komentarzu. Indeksy giełdowe, moim zdaniem to, co się dzisiaj dzieje od samego rana w Europie, może być pewnego rodzaju ostrzeżeniem, że część inwestorów stara się wykorzystać dotarcie indeksu Standard & Poor's w rejonie styczniowych maksimów do pozbywania się akcji. Indeksy giełdowe, futures na razie indeksy giełdowe na Wall Street znowu sygnalizują nam, że otwarcie może być niżej, a zachowanie indeksu DAX, który wybija się dołem z formacji przypominającej klin zwyżkujących, jest po prostu wprost idealne, zgodne z tym, jak mówi nam klasyka, czyli jak mówią nam książki, a to plus zwiększenie zmienności może dać nam niepokój, może być dyskontowaniem rynku jakichś negatywnych informacji, dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, jak sygnały będą płynące także z innych aktywów, z analizy międzyrynkowej, bo moim zdaniem warto na to zwracać uwagę. Amerykańskie obligacje są stabilne, tutaj niewiele się dzieje. Widzimy także, że nie chce spadać ten euro-dolar, a moim zdaniem do scenariusza, który mówi o tym, że należy oczekiwać spadków, potrzeba także umocnienia amerykańskiego dolara. Na razie to się nie dzieje. Jesteśmy cały czas bardzo blisko tych poziomów, które były w ostatnich godzinach notowane, więc czekamy na następny impuls. Z ciekawostek dotyczących rynku obligacji widzimy, jak bardzo ładnie działa ten opór wyznaczony przez barierę ustanowioną przez Bank Japonii dotyczących rentowności japońskich obligacji w okolicach 0,5%. I co jest bardzo ciekawe, rynek walczy i część inwestorów zaczyna już kupować, a największym
popytem, a za największym popytem stoją inwestorzy zagraniczni. Na tym następnym wykresie bardzo to ładnie widać, że to właśnie zagranica teraz kupuje szczególnie te japońskie obligacje. Cena złota, na razie tutaj też nic nowego się nie dzieje, cały czas konsolidacja wokół $2000 ma miejsce. Oddalamy się od poziomu $9000 na cenie miedzi, więc zachowanie ceny miedzi moim zdaniem faworyzuje te scenariusze negatywne dla indeksów giełdowych. Ropa naftowa także spada, więc to jest także czynnik, który moim zdaniem będzie wpływał na to, żeby pogłębienie tendencji dezinflacyjnych faktycznie miało miejsce. Natomiast jak widzimy na ropie Brent, nie udało się nawet punktowo zaatakować tych oporów w rejonie $90, dlatego też moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy świadkami nawrotu do tendencji spadkowej. Inwestorzy widzą, że nie udaje się nawrót do tendencji, która była próbowana która jest próbowana na wykresie być zarysowana na przestrzeni ostatniego miesiąca. No i teraz przed rynkiem test, czy uda się zamknąć tą lukę spadkową, lukę wzrostową, która tworzy bardzo silne wsparcie i gdyby się tak udało, to wracamy zdecydowanie do tych tendencji spadkowych i te sygnały dezinflacja będą jeszcze bardziej wzmocnione. Myślę, że warto na to zwracać uwagę. Natomiast to, co sprzyja tym scenariuszom negatywnym dla indeksów giełdowych, to zachowanie Bitcoina. Chociaż Bitcoin jest teraz na jakimś lokalnym wsparciu, natomiast przejście ostatnich minimów z ostatnich dni to jest sygnał, że Bitcoin ma ochotę spróbować jakiejś większej korekty spadkowej. Natomiast dopiero przebicie tych poziomów, na których teraz jesteśmy, czyli jeżeli Bitcoin zacznie tworzyć nowe minima tendencji spadkowej, to w takiej sytuacji będzie to zaproszenie do technicznej wyprzedaży Bitcoina. Czy tak będzie, to tego będziemy to śledzić w czasie rzeczywistym w następnych godzinach. Myślę, że wydarzenia na Bitcoinie są niezwykle interesujące, bo czasami tak bywa, że Bitcoin jest wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się dzieje na indeksach giełdowych, więc skoro Bitcoin spada od kilku dni, to moim zdaniem rośnie jednak także prawdopodobieństwo, że te indeksy giełdowe zaczną spadać. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. No i teraz czas na polskie aktywa. Poznaliśmy dzisiaj bardzo ciekawy raport dotyczący zaufania konsumentów w kwietniu w Polsce i okazało się, że on przebił skrajnie optymistyczne prognozy. Wskaźnik rośnie. Jak widzimy tutaj, według analityków mBanku, to ma wskazywać, że dołek konsumpcji, takie najgorsze, najsłabsze zachowanie, kontrybucja tego do polskiego wzrostu gospodarczego będzie miało miejsce między drugim a trzecim kwartałem. Dlatego też jest bardzo prawdopodobne, że cały dołek polskiej koniunktury będzie mniej więcej w drugim kwartale ustanowiony i że już od trzeciego kwartału będziemy świadkami ożywienia gospodarczego. Czy tak będzie, zobaczymy. Plus, jeżeli te perspektywy co do obniżek stóp procentowych staną się faktem pod koniec tego roku, mógłby być to czynnik, który będzie dodatkowo wspierał polską gospodarkę w 2024 roku. Złoty jest teraz najsilniejszy względem euro od czerwca 2022 roku. Jak widzimy, nie spełniają się czarne scenariusze, które mówiły o tym, że znowu będziemy świadkami ataku na maksima wszechczasów. Widzimy, że relatywnie złoty jest najsilniejszy od bardzo wielu lat, gdyby uwzględnić parytet siły nabywczej związany z inflacją. Naprawdę to, co się dzieje na rynku złotego, uzasadnia stworzenie specjalnego materiału na ten temat. Myślę już na ten temat. Teraz ważne jest to, żeby utrzymać się poniżej tej strefy 4,62-4,63. Jeżeli tak się stanie na wykresie tygodniowym najlepiej, to te sygnały jeszcze bardziej będą zachęcały do kolejnej fali aprecjacji krajowej waluty, którą szczególnie widać dobrze na dolar złotym, ponieważ ten euro-dolar rośnie i ten euro-dolar to jest główny powód, dlaczego złoty się umacnia i jest presja bardzo wyraźna na polskie aktywa. Na razie polskie obligacje są stabilne, ale mamy następną dobrą sesję na giełdzie papierów wartościowych i jak widzimy, stoi ona w sprzeczności z tym, co się teraz dzieje na przykład w Niemczech. Kto będzie miał rację, który rynek przewiduje lepiej przyszłość, to będziemy oczywiście weryfikować
czasie rzeczywistym, natomiast bardzo duża relatywna siła polskiego rynku akcyjnego jest widoczna jak na dłoni. I czy to nie jest czasem przedsmak przed punktowym atakiem na styczniowe maksima i poziom 2000 punktów? Ja osobiście uważam, że tak właśnie się stanie, ale oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie w sytuacji, kiedy będzie sytuacja odwrotna, będziemy się do tego dostosowywać. I przypomnę jeszcze raz, drodzy Państwo, tam na dole jest specjalny link w komentarzu i w opisie dotyczącym tego, co jest tematem numer 1 teraz na Wall Street, czyli o wynikach amerykańskich spółek, co one nam teraz mówią, jaki może być ich wpływ na giełdy, na przyszłą politykę monetarną i co one nam mówią także, mogą nam mówić także o rynku krajowych aktywów. Warto się z tym materiałem zaznajomić, on jest tam podlinkowany w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i pozdrawiam.